Lucky Luna Forest wita Was dzisiaj z Karaibów. Mam taką przynętę i będę próbował coś złapać tak rzucając z ręki. Oczywiście mam wędkę, ale z wędką to jutro. A dzisiaj tak spróbujemy tylko na początek. Może coś się złapie. I była belona. Belona to jest taka ryba, taki podobny mały marlin. I była reakcja na tą przynętę, tylko że to jest przynęta słodkowodna, a nie może na Karaiby. Może po prostu kolor się nie podobał. Ale spróbujemy trochę później wędką z innymi przynętami. Mój mąż poszedł łowić ryby, a tutaj katamaranem przypłynęli z innych resortów, żeby nurkować. Bo tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy, jest przepiękna rafa do nurkowania i oglądania rybek tego podwodnego świata. A ja idę pokazać Wam, bo mój mąż odkrył skałę, gdzie siedzi pielęgnica i będzie próbował ją stamtąd wyciągnąć. Czy widzieliśmy tutaj rybaków łowiących ryby? Tak, są lokalsi, którzy wypływają łódkami, naprawdę niedużymi łódkami. Nawet widzieliśmy jednych na pontonie, którzy wypływają dosyć daleko w ocean i łapią ryby. Widzieliśmy też na takiej mierzei, gdzie jak jest przypływ, woda wlewa się do lądu, lokalnego mieszkańca, który łowił tam ryby na sieć. Jak tam? Jak twoja pielęgnica? Ta mała uderzyła, wzięła, chwyciła za ogon
No to poszło. Za duża przyleta na takie malutkie pielęgnice. Artuś sobie nurkuje. Gdzie on jest? Nurkuje. Tu jest nasza plaża. Bardzo spokojna, prywatne miejsce. Tutaj jest następna prywatna plaża. Za tym cyplem, o tutaj, jest plaża właśnie dla royalsów, a z drugiej strony, za tym cyplem, jest plaża taka resortowa, więc każdy może tutaj dostać to, co potrzebuje. My lubimy spokój, naturę, odosobnienie i w ten sposób odpoczywamy. No prawie tak jak w naszym lesie. Nikogo dookoła. Zobaczcie, jakie cudowne miejsce. No jakby to było, gdybyśmy my, leśni ludzie, nie wzięli ze sobą lornetki. Zaraz się przyglądnę bliżej, gdzie Artur popłynął dalej. Artur przybył. Lecę zobaczyć, co tam ma. Rybka akwariowa. No, design try and that is in the front angle, yeah? It's like in the regular fish. Lucky Luna Forest wita Was ponownie z Karaibów. Dzień dzisiejszy. Mamy taki tutaj sprzęt na próbę łapania ryb z brzegu, praktycznie na plaży. Chciałem Wam się przyznać, że tak naprawdę to pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, że będę wędkował w ten sposób na Karaibach. Kiedyś, paręnaście lat temu, byłem też właśnie na Karaibach i łapałem barakudy, ale to było tak samo z łódki na trolling, że indywidualnie nigdy tego nie robiłem. To jest mój pierwszy raz.
Co się stało? Zapatrzyłem się o rafę i już po blaszce. Okej. Czyli nie jest tak łatwo. No nie. Pierwsza blacha zerwana na rafie. Muszę założyć coś innego. Zobaczymy na tej stronie. Tutaj nie ma skał, jest trawa. Może coś tutaj puknie. Zakładam następną agrafkę. Tamta była taka większa na łososia. Tutaj mam tylko takie małe na szczupaki, ale Może ci się uda szczupaka złapać. jak mi rekin wziął, to trudno. No obędnie się. Dzisiaj zmieniła nam pogoda, jest więcej chmur, chociaż się przejaśnia. Dlatego chcę właśnie spróbować, jak nie ma takiego pełnego słońca, spróbować co tam coś porzucać. No. Relaksacyjnie w sumie. No ale sprawdzimy, zobaczymy. Teraz z takiego żółto-czerwonego woblera, agresywny kolor, może jakaś egzotyczna ryba nam się na to pochytrzy. Let's go. No niestety, godzina czasu machania, rzucania, tylko zaharczenia trawy nie jest tak prosto. Jak się idzie nurkować i się trochę chleba rzuci, to pełno tych ryb jest. Różnego rodzaju, różnego koloru, różnej nawet wielkości. Myślałem, że na takie coś będzie się połakomi, ale niestety nie. Teraz człowiek z lasu kanadyjskiego idzie ponurkować na rafę. Tu mamy chlebek, się Czyli idziesz zanęcić. zanęcam, tak, idziemy nęcić. To jest żabnica, ją trzeba, nie może ją dopchnąć. Nie? Ona jest trująca. Dlatego chcę kombinerki, żeby wyciągnąć jej ten. Chcę brać w ręce jej, bo nie znam się za bardzo na rybach egzotycznych, dlatego wolę nie brać tego w rękę, takiej właśnie o skrzydlicy, czy żabnicy, czy obojętnie co. O.
Zobaczcie, i tak, jak się płynie na rafę i się ma kontakt bezpośrednio z rybą, no to można coś złapać. A na wędkę to jak w totolotku. Na wędkę używałem kolor żółto-pomarańczowy. Nie wiem, czy to nie są kolory jakby ostrzegawcze. Niektóre ryby właśnie w ten sposób informują, że są trujące albo nie można je zjeść. Trudno powiedzieć. Może tak jest. Takie urządzenie bardzo dobre na turystykę. Kombinerki, nóż, piłka, klucz, scyzoryk. Bardzo funkcjonalny sprzęt. Dobry jest i na ryby, i do wydubania kokosa. Naturalne dziurki kokosowe. Jeszcze spróbujemy coś takiego. Może na to coś puknie. Artur jest nieugięty. Taka przynęta też na razie nie ma sukcesów. Ocean jest wymagający. Plażowe łapanie nie dało nic, żadnych efektów. Dlatego zabieramy Was teraz. Tutaj jest taka laguna z takim pomostem. Zobaczymy, czy tam może coś nam się uda złapać. Popołudnie przyszło i tym razem idziemy ze sprzętem na taką lagunę, która się łączy z oceanem i może tam porzucamy trochę na spinning, zobaczymy, może coś się uhaczy. Ty zawsze masz nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia. Okej, chodźcie z nami. Teraz chcę Wam tu pokazać, bo szliśmy tutaj drogą i zobaczyliśmy bananowce. Tak wygląda kwiat banana. Tak zaczynają się banany. Zobaczcie, tutaj już są małe, a to jeszcze są kwitnące z pręcikami. Tak wygląda banan. A najlepsze to, że patrzyłem ostatnio na pogodę. U nas w lesie minus 32 stopnie, a tu plus 32 stopnie. Różnica 60 stopni. Diametralna, naprawdę. Pałacie kwiatów, zobaczcie. Tu jest ta laguna, która dociera w tamtą stronę do oceanu. No i dlatego z tego pomostu spróbujemy parę razy rzucić jakąś błystką, jakimś woblerkiem, coś. Zobaczymy. Artur przygotuje sprzęt i zobaczymy.
Przepiękne miejsce. Tam są góry, a tam jest ocean. Co zakładasz? No to jest taki guma jako wobbler, bo ma ten ster taki głębinowy, że jak się ciągnie, to ona wchodzi głębiej i pracuje tak jak ryba. Może też próbuję swoich sił. Laguna jest dosyć płytka. Myślę, że koło jakieś 1,5 metra ma, bo jak wyciągnę tego wobblera, który ma dosyć głębokościowy ster, duży, od razu dotykam dna. Jest bardzo gorąco. Dobrze, że wieje tutaj taki wiaterek ciepły, bo by nie można było wytrzymać na tym moście. Witamy ponownie z Lucky Luna Forest z Karaibów. Dzisiaj następny dzień. Idziemy rano nad ocean. Będziemy próbować wędkować. Co się uda, zobaczymy. Wstaliśmy rano. Tutaj słońce wschodzi. Dzisiaj, o która? 6:30. 6:30. Także jeszcze tutaj jest cisza. Nikogo pewno nad oceanem nie będzie, więc Wyczytałem, zobaczymy. że trzeba na oceanie łapać właśnie nad ranem, jak jeszcze jest spokój. No to zobaczymy. Po nocy ryby wychodzą na te takie właśnie wody plażowe i żerują w nocy. I jeszcze ten czas jest taki, który można jeszcze ją tam spotkać. Już słychać ocean. Jeszcze mamy odpływ. Zobaczcie, jak widać kamienie. W ciągu dnia te skały są zalewane już przy przypływ, dlatego rano jeszcze póki są na wierzchu, a będę miał dostęp do właśnie czystego miejsca za nimi, może tam coś się nam uda znaleźć.
Polaka. Nie mam możliwości tam wejść, żeby nie zamoczyć nóg, a Artur już dorwał kraba. Tak rano jest pusto i cicho. Robię sobie spacer, a Artur łowi. Jestem właśnie w miejscu, gdzie jest, jak jest sztorm, to woda wlewa się właśnie w taką mierzeję, tam gdzie byliśmy wczoraj właśnie na tym mostku. Zobaczcie. Zaraz podejdę bliżej. Podejdę z drugiej strony, dlatego że ptaki brodzą po tej wodzie. Na tą przynętę, która ciągnięce po wierzchu się, to jest taka żabka w sumie na basa. No było jedno uderzenie, jakieś takie małe, chyba jakaś mała ryba chwyciła za końcówki tego, no i tyle. A teraz jesteśmy na lagunie, na tej co byliśmy wczoraj, ale z drugiej strony od morza, no i zobaczymy, parę razy rzucimy tutaj. tak, nasi drodzy, pierwsze takie łapanie na Karaibach bez żadnego sukcesu. 2 razy było tylko skubnięcie,
przez jakąś godzinę czasu próbowałem to na plaży i na lognie i taką przynętą i taką. Jedyną rzeczą, którą wiem, to trzeba tą przynętę prowadzić szybko i po wierzchu. I wtedy jest jakaś akcja. Jak prowadzę przynętę przy dnie, brak. Na tym kończymy naszą przygodę wędkarską na Karaibach. No, nic nie złapaliśmy. Ale to chyba nie o to chodziło, żeby łapać. Oprócz tej żabnicy z rurką i z maską. Ale fajnie. Taka przygoda. No na pewno coś innego. Na pewno coś innego. Pozdrawiamy serdecznie Lucky Luna Forest. I wracamy na nasze jeziorko. Do naszego lasu.